Witam serdecznie. W tym filmie zebrałem dla Was wszystkie praktyczne informacje na temat wynajmu samochodu na Florydzie. Przejrzałem różne strony oferujące wynajem samochodów i jednak najtaniej wychodzi wynająć auto przez amerykańską wyszukiwarkę Discover Cars. Link do tej strony znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, a ceny światowych sieci, jak i małych lokalnych wypożyczalni są w miarę podobne. Z tym, że wynajmując auto w dużej sieci wyjedziemy nim prosto z terminala lotniskowego, jednak niektóre lokalne małe wypożyczalnie nie pobierają nawet żadnego depozytu. Same formalności na lotnisku w Miami przy autoryzacji dokumentów i karty trwają zaledwie kilka minut. Nikt nie zadaje zbędnych pytań ani nie wciska nachalnie dodatkowych ubezpieczeń. Dostajemy karteczkę z lokalizacją samochodu na wielkim parkingu i idziemy go poszukać. Tego małego SUV-a, tutaj się na to mówi malutki samochód, u nas uchodzi za jeden z większych na drogach. Nissan Murano z 2023 roku. Za wynajem żądają sobie tutaj około 150 zł za dzień, czyli nic, tylko wsiadać i jechać. Wynajem jest bardzo prosty, akurat tutaj skorzystaliśmy z wypożyczalni Dolar. Wszystko zarezerwowane przez internet na kartę debetową. I co ważne, w USA nie trzeba posiadać karty kredytowej, tak jak wszyscy tu krzyczą. Wystarczyło po prostu zarezerwować na debetówkę, nikt tutaj nie robił żadnych problemów. Jest tylko większy depozyt, plus $500 depozytu więcej i to wszystko. Nie wynajęliby akurat jakiegoś sportowego samochodu, czy ogólnie drogiej fury na kartę debetową, ale takiego zwykłego SUV-a, który tutaj uchodzi za biedną furę, to bez problemu wynajmą. Też co ciekawe, nie dostajemy tu kluczyków, tylko taką karteczkę kodem kreskowym. Tu jest numer, gdzie znaleźć samochód i kluczyki leżą sobie w środku, więc w sumie jest to najłatwiejszy wynajem auta w historii, a wynajmowałem już w wielu krajach. A tak straszyli tą Ameryką, że bez karty kredytowej nic tu się nie da załatwić. Przy wynajmie na kartę debetową trzeba pokazać bilet powrotny, ale widzę, że gość chyba nawet się nie szczaił, że jest to karta debetowa, bo tutaj jest autoryzacja credit card. Także wynajęli, nie ma problemu. Drogi, tak jak się spodziewałem, są w świetnym stanie. No, czasem są jakieś roboty drogowe, chwilowe zwolnienia, ale to wszystko. No i oczywiście korki przy dużych miastach, pomimo że te autostrady mają często po 4 pasy ruchu w każdą stronę, to i tak to się korkuje. Przygotowując się do wyjazdu do Stanów, nie mogłem zrozumieć, o co chodzi tutaj z tymi opłatami za przejazd drogami. Jako że nie znalazłem na żadnym blogu ani na filmie YouTube konkretnych informacji, jak sobie poradzić z płatnymi drogami, tak przyjechałem w ciemno, no i dopiero metodą prób i błędów doszedłem, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego zaoszczędzę Wam teraz czasu i niepotrzebnie wydanych pieniędzy i powiem w skrócie, jak to wszystko wygląda. Oczywiście wypożyczalnie będą mówić, że bez płatnych tutaj dróg nie da się objechać Florydy. Jest to nieprawda. Tych płatnych dróg, jeżeli spojrzymy na mapę całego stanu, to wcale nie ma aż tak dużo i w zasadzie głównie ograniczają się do rejonu Miami i Orlando. Ale nawet jeżeli będziemy jeździć po tych miastach, i tak można ominąć te drogi. Także no w samym Miami trzeba było troszeczkę, powiedzmy, nakluczyć, żeby wyjechać z miasta, ale da się to zrobić bez płacenia. I jest tutaj taki system elektronicznego poboru opłat SunPass. Niby to jest wszystko proste. Wypożyczając samochód, każda wypożyczalnia będzie miała w ofercie wynajem SunPassa. I tutaj cena może się różnić od tego, no po prostu gdzie wynajmiemy to auto. To będzie od kilku dolarów do kilkunastu nawet dolarów za dzień. Czyli jak bierzemy auto, powiedzmy, na tydzień i mamy zapłacić za wynajem SunPassa $15 dziennie, no to robi nam się spora kwota. I to nie wszystko, bo to jest tylko wynajem urządzenia. Dodatkowo musimy jeszcze zapłacić za płatne odcinki, z których możemy korzystać bądź nie. Drogi są dobrze oznakowane, od razu się pojawia jakaś tutaj informacja, która droga jest płatna, która nie, więc po prostu nie wjeżdżamy. No i najlepiej sobie ustawić od razu w nawigacji Google Maps na przykład, żeby omijać drogi płatne i wtedy będzie nas kierowała tymi drogami bezpłatnymi. Zawsze jest jakaś właśnie alternatywa. Jeżeli zaś wjedziemy na taki płatny odcinek bez urządzenia SunPass, no to wypożyczalnia naliczy nam dość sporą opłatę. Tak więc musimy się po prostu tego pilnować. I tu już widać, że na lewo droga jest płatna, a ja sobie jadę na prawo, gdzie będzie to odcinek bezpłatny.
Na niektórych autostradach są też płatne pasy, tak zwane express lane, oraz bezpłatne. Wszystko to jest dobrze oznakowane i wystarczy trzymać się prawej strony, jadąc pasami bezpłatnymi. Uprzedzając pytania, tak, da się dojechać na Key West, nie płacąc żadnych opłat drogowych. Nie musimy wynajmować SunPassa od wypożyczalni. Możemy go sobie kupić, na przykład w Walmarcie. I SunPass Mini kosztuje $5, takie urządzonko. Musimy sobie pobrać aplikację, wprowadzamy numer auta, musimy mieć amerykański numer telefonu i samemu płacimy po prostu później za opłaty. To urządzenie się doładowuje kasą z karty kredytowej i możemy sami mieć kontrolę nad opłatami. Tylko problem pojawia się w tym, że ja nie mogę pobrać tej aplikacji na mojego iPhone'a, bo wyskakuje mi informacja, że jest to niedostępne dla Twojego kraju, czyli jest jakaś blokada geolokalizacyjna. I nawet kiedy przestawiłem sobie lokalizację na Stany Zjednoczone, region telefonu, tak to nie działa. Być może na Androidzie da się to pobrać, ale na moim iPhone'ie to nie zadziała. Więc po prostu wolę sobie jechać bez tych opłat, bez tego SunPassa i jakoś tutaj dyskomfortu zbytniego nie czuję. Dojechaliśmy właśnie z Miami do Orlando bezpłatnymi drogami. Nie stało się w korkach tutaj, także spokojnie się da. Można sobie pobrać mapę, które drogi są płatne, które bezpłatne i mniej więcej zaplanować sobie tą podróż. Więc podsumowując, można objechać Florydę drogami bezpłatnymi. Pierwsze tankowanie w USA i coś, co mi się tutaj podoba. Nie musimy iść do kasy, tylko wkładamy sobie kartę. Dystrybutory są automatyczne, więc wystarczy sobie tutaj zautoryzować kartę i już możemy sobie tankować. Jest tutaj jeden pistolet do 3 rodzajów benzyny i najlepsza ma 93 oktany. I to jest to tutaj takie premium, jak w Polsce 98. I tutaj ceny są podawane za galon. Galon to jest niecałe 4 litry i cena za galon około $3. Do $3 spokojnie możemy tutaj zatankować, czyli jest to lekko ponad 12 zł za prawie 4 litry benzyny. Także niecałe 50 litrów kosztowało $37. I to wszystko, już mogę odjeżdżać, nie muszę iść do kasy, nie muszę czekać, aż ludzie nażrą się tych hot dogów. I takie dystrybutory powinny być na polskich stacjach, chociaż po jednym na stację. Bo nic bardziej mnie nie denerwuje, jak czekanie 15 minut w kolejce za osobami, które kupują hot dogi. Podsumowując, wynajem auta w USA należy do najłatwiejszych na świecie, a podróżowanie po tym kraju jest bardzo wygodne i bezstresowe. Zwrot auta również przebiegł bezproblemowo i trwał nie dłużej niż 2 minuty. Gość rzucił tylko okiem na stan paliwa i ogólny stan samochodu. Od razu dostałem też maila, że wszystko jest w porządku i depozyt zostanie niebawem odblokowany. Jednak depozytu nie odblokowano, a po niespełna miesiącu pocztą dostałem list, w którym widniała informacja, że auto zostało zwrócone z niepełnym bakiem paliwa i zostanie pobrana za to opłata w wysokości $250. Na szczęście miałem wiadomość e-mail, w której jak byk było zaznaczone, że w momencie zwrotu auta bak był pełny. Po napisaniu maila do firmy depozyt został odblokowany. Ponoć tego typu praktyki w tej firmie nie należą do rzadkości, więc w momencie zwrotu czytajcie dokładnie protokół, aby nie doszło w nim do przypadkowych pomyłek, na wypadek tego typu sytuacji. Warto dodać, że pracownicy wypożyczalni przestrzegali też przed licznymi kradzieżami i powtarzali kilkukrotnie, aby nie zostawiać nawet na chwilę żadnych cennych przedmiotów w pojeździe. Ale nawet pomijając te drobne niedogodności, polecam wynająć auto każdemu, gdyż jest to najlepszy sposób, a często wręcz jedyna możliwość na dotarcie do niektórych miejsc. Mam nadzieję, że ten film okazał się pomocny, a jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie śmiało w komentarzach. W ramach podziękowania możesz też przelać mi parę dolarów na wirtualną kawę lub piwo oraz zostawić komentarz dla zasięgu. Zapraszam też do obejrzenia całej serii filmów z Florydy, w których pokazuję najciekawsze atrakcje tego stanu i ukryte perełki. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!